Lecimy z kolejnym odcinkiem, w którym będziemy już przygotowywać poszczególne części do CZ-y. Dzisiaj pokażę Wam to wszystko, jak wygląda chronologicznie. Mianowicie ja już część rzeczy mam przygotowane, zrobione w kartonach. Dzisiaj pojawił się Filip, operator, i pokażemy Wam na przebitkach. Zrobimy kilka timelapsów z poszczególnych etapów, jak to wygląda u mnie w kwestii przygotowania elementów blacharskich pod lakierowanie, przygotowanie elementów stalowych do odcynku, a w tym kartoniku mam jeszcze jakieś rzeczy, które pójdą do chromu. I tutaj zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli ściągacz do lakieru. Wczoraj wychodząc wieczorem zostawiłem to zapryskane i teraz część lakieru można ściągnąć, bo właśnie ja też robię to pierwszy raz i testuję taki środek do ściągania farby i nie wiem, czy powinno się to zostawić do wyschnięcia, czy powinno się to ściągnąć na takiej zasadzie, że pryskamy i ściągamy, jak jest jeszcze wszystko mokre i wilgotne. Ten środek jest bardzo żrący i drażliwy, więc niezbędne są do tego rękawiczki i okulary. I jeszcze jak pryskałem, to sobie otwierałem okno, włączałem wentylację oraz zakładałem maskę. Tutaj ujawniły nam się wszystkie warstwy, czyli czysta stal. Tu jest jakiś lakier podkładowy i tu jest docelowa czarna farba. Nie wiem, czy to było dobrze zrobione, ale dość w sumie łatwo to schodzi. Piaskowanie, wiadomo, by mogło troszeczkę tą powierzchnię dodatkowo zniszczyć. Tutaj mamy flagi przedniego zawieszenia, które już są przygotowane. Tu jest troszeczkę zniekształceń, które będziemy niwelować potem z blacharzem. Albo z lakiernikiem, szpachlą. Wiadomo, szpachla jest najlepsza. Tutaj macie 50×50, pokazane jak wygląda osłona boczna przed i po, również osłona pod siodełkiem przed i po. Ja wybrałem opcję ściągania lakieru chemiczną, ściągaczem do lakieru. Następnie w miejscach trudno dostępnych ten lakier, gdzie już po prostu ten penetrator nie chciał zadziałać, to zostało to dopiaskowane. Także powierzchnia nie została w żaden sposób grubym piachem, ani mocno maszyną do piaskowania zniszczona. Uwydatniała się po prostu ta blaszka, na której widać też jakieś niedoskonałości, które już w etapie lakierowania będzie trzeba zniwelować prawdopodobnie jakąś niewielką ilością szpachlówki, ponieważ te elementy wyglądają dość prosto w sumie. Naklejka wcześniejsza. Czy ktoś przylakierował naklejkę nawet bez ściągania? Z ciekawostek,
które Wam chciałem jeszcze pokazać, to mamy tutaj dwa baki. Mój oryginalny bak z CZ i bak, który dostałem od przyjaciela, najuczciwszego z oszustów. Dał mi do niego nawet chromowane nakładki, które przychodzą tutaj i montuje się je tutaj. One na Foriawa kosztują 1600 zł. Mamy tutaj w takim razie 3 klocki w osłonkach chromowanych, ale niestety ten bak po pierwsze ma inne mocowanie, od razu widać na pierwszy rzut oka, a po drugie jest w takim stanie, no, że wygląda to fatalnie. A mój baczek wygląda tak, jeszcze chlupie w nim paliwko, które musimy wylać przed przystąpieniem do oczyszczania. No ale jest w ogóle bez porównania. O, i tutaj zastanawiam się, co z korkiem. Ale mam nadzieję, że taki korek uda się tylko przepolerować. Nie, trzeba go chyba chromować. Co sądzisz, Filip? Ja myślę, że tylko dobrze wygląda, nie? przepolerować, no? Gumeczka, wszystko jest. Nie jest źle. W baku też jako tako dużo rcy nie ma. Więc to chciałem jako taką ciekawostkę, że chciałem zrobić wersję premium, tak żeby content się zgadzał, bo wszyscy oglądają tylko towary premium, ale zostaniemy przy takiej wersji klasycznej, czyli naklejka bez tego dodatkowego chromu, a ten bak musimy oddać koledze, bo za niego nie płaciłem. Dał mi tak tylko, żeby właśnie jako ciekawostkę, a może ktoś z Was potrzebuje właśnie te nakładki do baku, no to jeśli byście chcieli, to może je sprzedać w jakiejś tam dużo lepszej cenie niż są dostępne w sieci. A Ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję na Będę Jechał Szybko? Wszystkie elementy, które mają trafić do ocynku, są tutaj w tym pojemniku, są już przygotowane. Przykładowo osłona do filtra powietrza. Na początku musiałem pozbyć się lakieru chemicznie, tak jak tutaj. Następnie musiałem dopiaskować miejsca, w których nie udało się pozbyć tej farby, a następnie na tej szczotce drucianej wyszlifowałem, aby uzyskać maksymalny połysk. I teraz dopiero to trafi do ocynku. Tak samo z wszystkimi elementami typu pręt od hamulca. Również musiałem go odczyścić na druciaku, potem miejsca, które są ciężko dostępne, wyczyścić w piaskarce i potem znowu przeszlifować. Ale takie rzeczy, jak na przykład ta nakrętka była strasznie zmęczona, więc oprócz tego, że ją odczyściłem, to musiałem ją też potraktować pilnikiem, aby pozbyć się tych wszystkich uszkodzeń. Zostały takie mikro gdzieś rzeczy, ale to już je zostawiam. Dla porównania tutaj mamy nową dorobioną. Tutaj są elementy, które daję do ocynku, żeby sobie je zostawić, ale docelowo myślę, że te tuleje z wahacza uda mi się dokupić, bo te jak widać są dość mocno skorodowane. W sumie to jest chyba jedyny taki słaby element. A na przykład te elementy jak blaszki, które są do mocowania kierunkowskazów w lampie przedniej, też były mocno pokrzywione, więc też je musiałem troszeczkę naprostować. Gwinty wszystkie są ok. Tutaj to wygląda tak, ale no tak wygląda w każdej, więc tak po prostu to będzie docelowo. No i co? No i tyle, Filip. No, tyle jest tutaj tych różnych rzeczy. Wydaje mi się, że ładnie to przygotowałem i to jest na maksa. Już zrobione, co można zrobić. Wszystko pójdzie w zwykły srebrny ocynk z wyjątkiem tego i z wyjątkiem tego. Te dwa elementy pójdą do złotego.
Okulary zaparowały mi już tak wystarczająco, że czas je zdjąć. Maskę również, ale jeśli robicie takie rzeczy, to maska jest podstawowa, bo potem jak smarkniecie, to nie polecam. Zobaczyliście to w przyspieszonym tempie. Cały ten proces trwał około 7 minut, żeby odczyścić taką blaszkę. Do chromu trafią mocowanie kierownicy oraz oś przednia i oś tylna. Oś to jest tylna chyba, bo jest dłuższa, tak? Już ją przygotowałem. Została już wyszlifowana. Natomiast ta jeszcze jest przed naprawą i pokażę Wam teraz, jak wygląda proces przygotowawczy przed chromowaniem. Bo na to pójdzie teraz miedź, to będzie wyszlifowane, na to pójdzie miedź, na to pójdzie chrom. Jak widzieliście na przyspieszonym tempie, kolejne 5 minut z mojego życia, aby przygotować taki prosty element. Tutaj mamy półkę, do której jest mocowana kierownica i do której wchodzi zawieszenie. We wcześniejszej CZ nie oszlifowałem takich elementów jak tutaj. W tej postanowiłem troszeczkę tych rzeczy jednak, ile mogę, wyeliminować. To jest fart, to nie jest nic, wiesz, zamierzonego. U Buddy tego nie zobaczycie. Tam wszystko z karbonu. I drogie. Expensive, wszystko musi być. Inaczej dzieci nie oglądają. Tak wygląda element przygotowany do lakierowania proszkowego. Wszystkie otwory konstrukcyjne zostały zabezpieczone, tak aby nie dostała się tam farba ani piasek. Potem ułatwi to proces składania. I taki haczyk na pewno panu, który będzie to lakierował, też uprzyjemni pracę, bo będzie sobie mógł to ładnie zawiesić. Rama jest dość mocnym elementem tego motocykla. Nie ma żadnych uszkodzeń. Część otworów, które nie powinny zostać zalakierowane, już została zabezpieczona. Zostało mi zdemontować teraz hamulec i tutaj główkę ramy, która chodzi bardzo średnio, ale to zobaczymy, jak się z niej wysypie za niedługo łożysko. Ta śruba w dalszym ciągu nie wiem, do czego służyła, ale już jej nie ma. Ogólnie to nie, że ja tego nie umiem, tylko do tego są po prostu potrzebne 2 osoby. Wszystkie otwory zostały też zabezpieczone śrubami, aby się tam nic złego nie dostało. To chyba wszystko z etapu prac nad ramą na chwilę obecną. W kolejnej odsłonie już zobaczycie gotową, polakierowaną ramę, gotową do składania. Siedzonko, no dość mocno już zmęczone. Materiał ze starości, jak widzicie, pękł. Fajnie, można zrobić takie coś, bo... O, słyszycie? Jak pęka materiał, ale gąbka jest cała. Spinki do śmietnika, gumeczki też, widzicie, widać połamane, już spróchniałe, takie bezsensowne. Wszystkie do kosza, wszystkie, całe 2 były. Trzeba na początek pasek odczepić. Kto się zalakierował na czarno, przez to są gorzej widoczne. Nikt w deszczu nie jeździł, tylko raz napadało i przemokło. Do wyrzucenia, nie musimy tego zostawiać definitywnie, bo
Skrobiec mamy już nowy. Gąbeczkę, żeby nie zniszczyć. Ktoś tu mieszka? Nie. Ale chciał. No to standardowo jak w tamtej musimy odczyścić tą rdzę. A tutaj coś odpadło. No, odpadł kanał powietrzny. Więc i to jak to trzeba będzie najpierw wypiaskować, a potem dopiero naprawić. No, ten kanał ma iść tak, no. Kończę dziubanie gąbki, która jest tym, na czym siedzimy. Inaczej się tego nie nazwać jak dziubanie, ponieważ tą korozję, która była na płycie, po prostu zdrapałem. Żeby nie było jej, bo to chyba nie powinno jej tutaj być. Pokrowczyk mam już kupiony wcześniej. Zamontuję od razu na gąbeczkę ze względu na to, żeby się ułożył na gąbce, a nie potem, żeby się równał już jak będzie na motocyklu. Bo widać tutaj duże zagięcie, które dopiero się rozprostuje, jak to wszystko zacznie do siebie ładnie przylegać. Bębny zostały w tym momencie umyte, przygotowane tak, aby pan tokarz mógł tutaj wytoczyć tą powierzchnię w jednym z bębnów, w tym jest dobra. A druga rzecz, wiadomo, przetoczyć tą powierzchnię tutaj, aby pozbyć się tych wszystkich nierówności oraz takich skaz poprodukcyjnych z odlewu. Zdemontowaliśmy lampę. Teraz ta część obudowy musi iść do ściągnięcia farby i do polakierowania normalnie klasycznego, żeby to ładnie wyglądało. Jeśli chodzi o sam klosz, to jest bardzo w porządku, więc go zostawiamy. Jeśli chodzi o jakąś regenerację czy coś, to wydaje mi się, że tylko to umyjemy benzyną i spróbujemy może to szkło delikatnie przepolerować. Jeśli chodzi o osłonkę, która jest, to kolega dał mi w lepszym stanie. Wypiaskowałem ten element, który na koniec polakieruję. Natomiast to spróbujemy, ze względu, że to jest chrom, jakoś porządnie odpolerować. Przy okazji polerowania lampy spróbujemy też wypolerować korek, który też wcześniej wypadałoby odczyścić. Jeśli chodzi o licznik, to on jest już w kawałkach. Ten element musi też zostać z niego ściągnięta farba i też należy go klasycznie polakierować ze względu na to, żeby te kontrolki, które tutaj są,
to też są opisane, więc fajnie, gdyby one gdzieś tam widniały. Licznik do pana Zbigniewa i pan Zbigniew będzie musiał nam go w takim razie zregenerować, bo wskazówka już nie jest w najlepszym stanie. No i wiadomo, eksploatacja, wyczyścić, nasmarować. A tutaj wszystkie elementy, które zostały zdemontowane z licznika, jak obudowy kontrolek, żarówki i takie gumowe tulejki amortyzujące. Przygotowanie zawieszenia będzie polegało na tym, aby po pierwsze spuścić stary olej przed wysyłką, po drugie odkręcić górny korek i dolny, wyczyścić je i oddać do ocynku. Zawieszenie, jak widzicie, bardzo mocno sprężynuje, więc mam wobec niego bardzo duże oczekiwania, że naprawa będzie polegać tylko na wymianie uszczelniaczy. Naprawa ma polegać na pochromowaniu dolnych szklanek, jeśli da się je pochromować, lub jeśli będzie taka opcja, to Forewa zaczęła produkcję takich zawieszeń i być może dostaniemy takie szklanki całkowicie nowe. To zawieszenie wydaje się być w dobrym stanie, więc w zasadzie to będzie tylko taka kosmetyka. Tak wygląda backstage robienia YouTube'ów, bo to nie jest tak, że ja tutaj jestem sam, tylko jest gość z kamerą, dokładnie Filip, są światła, jest cisza, jest mikroport, jest wszystko. To, że ja sobie tutaj wykonuję pracę, to jest tylko dodatek do tego wszystkiego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i było to dość pokazane ciekawie i zobrazowane. Filip już musi lecieć, bo mamy już bardzo późną godzinę. Ja jeszcze zostanę. Zostało mi jeszcze na przykład doszlifować elementy przed nałożeniem podkładu epoksydowego. Niby niedługo to będzie trwało, ale tu 20 minut, tu 20 minut jest 40. Na przebitkach widzieliście wszystkie elementy blacharskie, które są już gotowe. Został jeszcze tylko bak fragmentowo dopiaskować i wyczyścić oraz nieszczęsny tylny błotnik, na którym było tyle dziwnych warstw lakieru, że nawet remover, ten najlepszy tej firmy, którą widzieliście na przebitkach, nie dał rady się tego pozbyć lakieru, więc musiałem go usuwać, muszę go usuwać. O tak, właśnie teraz zobaczcie.
A ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję na Będę Jechał Szybko?